Winning the Polish Championship was amazing. It was something that we'd been working on in Wrocław for 11 years when I came to the club, and to finally achieve it was it was a great feeling. It was something super special. It felt as much to me as winning my first world title. Mistrzostwo zdobyte w tamtym roku było czymś wielkim, było spełnieniem marzeń, nie tylko moich, bo myślę, że całego zarządu klubu, zawodników, którzy długo na to czekali. Wielka rzecz, wielka, naprawdę. Znaczyło to dla mnie bardzo dużo, ponieważ można powiedzieć, że wychowałem się na tym stadionie. Tata zabrał nas, mnie i moich braci, jak ja miałem 1,5 roku. Pamiętam Mistrzostwo Polski przedostatnie, które obserwowałem z trybun i pewnie w tamtym momencie jeszcze gdzieś tam nie planowałem swojej kariery żużlowej, bądź nie dochodziło to do mnie, że mógłbym kiedyś zamienić się z teraz już aktualnymi moimi kolegami i samemu jeszcze jako kapitan odebrać takie wyróżnienie. No, magiczny czas. Nie chcę powiedzieć, że drużyna zawiodła. Drużyna nie spełniła oczekiwań swoich kibiców. Tak bym to ujął. To nie jest sport dla ludzi, którzy myślą jak ośli zaprzęg jednotorowo. Na pewno to jest sport dla entuzjastów wszystkiego co nowe. Generalnie na pewno jest to sport dla takiego człowieka, który chce badać to, co jest nieznane. Chce wejść w nowe terytorium i chce się fascynować czymś, co jest dziwne, nie do końca logiczne i wtedy w to wchodzi albo i nie, bo jest grono ludzi, którzy przyjdą i powiedzą: nie chwyciło, ale na pewno drogą do zakochania się w żużlu jest przyjście na stadion. Oglądanie tego w telewizji nie wystarczy. Trzeba się przejść, poczuć zapach, usłyszeć hałas, chłonąć atmosferę, poczuć tę prędkość na żywo. Ale to oddaje w dużej mierze polską duszę, czyli bardzo taką chętną do wrażeń dynamicznych. Nas nie fascynują sporty, gdzie trzeba długo myśleć, popijać elegancką lampkę wina w jakichś eleganckich enturażach, zdobionych pałacach, zamkach. To nie dla nas. Natomiast surowe emocje, dzikie, namiętne, wiadomo, że kobiety przeważnie wybierają niegrzecznych chłopców na mężów, chociaż mama mówi: nie, zostań ministrantem, a i tak wybierają inaczej. Więc myślę, że trochę takiego rockowego szaleństwa w nich jest i to, że w żużlu wszystko się rozgrywa na dystansie, nie wiem, 60 sekund.
Ale to nie jest prosty sport, ponieważ jego ciężko nawet ubrać w jakieś ramy komputerowe. Byli zawodnicy, którzy próbowali dokonywać pomiarów komputerowych, żeby później lepiej móc dostosować motocykl do nawierzchni, tylko problem polega na tym, że w przeciwieństwie do F1 tam jest gładki asfalt, wszędzie mniej więcej taki sam. Tutaj na każdym meczu, na każdych zawodach nawierzchnia może być inna. Nawet jak zna się dany tor, wystarczy, że spadnie trochę deszczu, wystarczy, że zmieni się temperatura. To tam jest, ale jest chłodniej znowu, nie? Dlatego tutaj na to też biorę poprawkę, nie? Aha. Wiesz, na treningu było 15 stopni w pewnym momencie, a teraz jest kurde ile? Z 7? No 7, a za chwilę będzie 4-5, nie? No. Od razu zębatka jest nie ta dysza, nie taki kąt wyprzedzenia zapłonu, więc to wcale nie jest takie proste. Gdyby to było takie proste, to wyścig technologiczny, który mamy od lat i który rozkręca się coraz bardziej, no nie miałby aż tak zaawansowanej formy jak ma. Yeah, it's not riding like a wet track. Like, you know, it looks off and it's wet, and it's going into the first corner, it's like, even though it's like soft, it's like, maybe if you've got gate 1, and you go over the curb, then you have a little bit, but if you come into the corner, you're not. Okay. Smaller. How is the start on that side compared to this side? It's slick, but it's only looks wet. It's not wet. You check this inside. Gate 1, bucket, go straight, go over the curb, and be ready for a little bit. On this setup, what I said before, on the shuttle, I will make a little bit stronger with ignition. This is what I have. Yeah? Alright. Anyway, after that, I will come to you guys and say exactly what I have. But what we need to look at is don't miss the line, because on the starting line, when you cross that place, give you extra push. Yeah. So be ready on that. Don't miss your inside line on the beginning. Yeah. Żeby na prostych uważajcie, Yeah. uważajcie Bartek na prostej startowej, bo on się przejeżdża przez start zdronowany, to się dostaje kopa, żeby nie przegapić łuku później, Tak. nie? Wzrost znaczenia Ligi Polskiej rozpoczął się wtedy, kiedy zaczął się spadek znaczenia Ligi Angielskiej. Te ligi gdzieś na przełomie wieków gdzieś się przecięły, jeżeli chodzi o to, która jest wyżej. Tak można dyskutować kiedy dokładnie, ale na przełomie wieków, bo jeszcze pod koniec lat 90. było Ipswich Witches z Rickardsonem, Golobem, super drużyna. W każdym razie, po 1989 roku, kiedy w Polsce skończył się komunizm, zaczęły się pojawiać u nas Coca-Cola, fajerwerki, wata cukrowa i Magic Girls na stadionach, nie? I okazało się, że ten żużel idealnie pasuje, tak mi się wydaje, do tych zmian. Z szarej rzeczywistości trzeba było wejść w kolorową. A jak żużlowcom zamiast szarych skór dasz kolorowe z różowymi emblematami i jeszcze puścisz fajerwerki na koniec i puścisz We Are The Champions i taki łyk Ameryki wpuścisz na stadiony, to okazuje się, że ludzie to pokochają. Dla ludzi ten żużel początku lat 90. to było coś zupełnie nowego, coś co odklejało nową, demokratyczną epokę od starej komunistycznej i ludzie za tym poszli. A poza tym to też była, no to też jest, nie ukrywajmy. My, ludzie, którzy siedzimy w żużlu, lubimy robić z tego niemal dyscyplinę naukową, a to jest prosta rozrywka. 4 gości jeździ w kółko, kto pierwszy, ten lepszy. No działa na wyobraźnię ten slogan Najlepsza Liga Świata. On jest może czasami nieco nadużywany, bo teoretycznie, jeżeli coś jest najlepszą ligą, to nie trzeba nikomu mówić, że jest najlepsze. NBA nie reklamuje się jako najlepsza Liga Świata, mimo że każdy to wie. Ale to faktycznie robi wrażenie na rozmówcach. Wiesz co, najbardziej ludzie się dziwią, jak im mówię, że nigdzie indziej niż w Polsce żużlowcy nie zarabiają tylu pieniędzy. To jest coś, co oddziałuje na wyobraźnię kogoś, kto nie siedzi w sporcie żużlowym. Tak naprawdę żużel nie ma za dużej konkurencji. Piłka nożna, stadiony pobudowali, ale to leży, nikt na to nie chce patrzeć. Koszykówka leży, siatkówka, mam wrażenie, swój prime, taki klubowy, ma już za sobą, a żużel, może dlatego, że ja to najbardziej lubię, ale takie mam wrażenie, jest na fali wznoszącej.
I would say it's probably harder to win a team championship than an individual championship, just because it comes down to 7 riders, not only one. Yeah, like I said before, everybody needs to be on form, especially when we get to the playoffs. Everybody needs to be firing on all cylinders at that point. Nie ma jedynej słusznej recepty, która doprowadzi do tytułu. Apator Toruń czeka na tytuł od 2008 roku. Przecież tam jest wszystko, tam już były pieniądze, wielkie gwiazdy, nowy stadion. I na nowym stadionie, na Moto Arenie, na której ścigają się od 2009 roku, do teraz nie zdobyli tytułu. To w przypadku wielu klubów można zadać takie pytanie, a dlaczego Włóknia Częstochowa czeka na tytuł od 20 lat? Przecież tam już też było wszystko. Były pieniądze, już nie mówię o tym, jacy tam prezesi byli, ale od kiedy jest Michał Świącik, wydaje się, że to ma ręce i nogi, czekają 20 lat. No, tytuł jest jeden, a drużyn jest kilka, dlatego czeka się tak długo. Zresztą jest to dyscyplina, w której duży wpływ na końcowy wynik mają kontuzje, różne inne nieprzewidziane rzeczy, które mogą się zdarzyć w trakcie sezonu, gdzieś tam wzloty, upadki, może inaczej. Lepsze lub gorsze momenty tunerów, którzy przygotowują silniku, forma zawodników. Czasami potrzeba też trochę szczęścia. I don't know why we haven't won the championship for 15 years, why it was a 15-year break, but for the years that I was at the club, I think we was always short one top rider. And then when Artem came to the team, you know, the top 3 was me, Artem and Marcek, and the job was a lot easier. Also, we had the guys, the junior guys, doing a great job as well. So, but really, to win the championship, all the riders have to be on the gas all year. I jak przyszedłem do Wrocławia, to wiedziałem, że zespół jest bardzo mocny i brakuje jednego ogniwa, żeby zostać mistrzami Polski. Przychodząc tu do tej drużyny, chciałem zrobić dla tej drużyny nie tylko indywidualnie dobre punkty, ale też, żeby drużyna co mecz wygrywała. I dla mnie było to bardzo ważne, żeby ja w tej drużynie spisał się bardzo dobrze i mam nadzieję, że kibice to ocenili, że spisał się akurat w drużynie bardzo dobrze i starał się też chłopakom wszystkim pomagać jak najlepiej, żeby my te mecze wygrywali. Cała drużyna do tego troszeczkę jakby dorastała. Jak wiemy, nasz skład nie zmienia się jakoś diametralnie i raczej nasza drużyna rozwija się na naszych oczach cały czas i może po prostu był potrzebny czas, żebyśmy dojrzali do tego. Yeah, you know, last year in 2021, it was good, you know, from the start of the season. You know, I had some decent meetings and, you know, I just felt like I consistently just tried to improve a little bit and, you know, had some good results. And, no, it was a lot of fun, you know, it was a good team atmosphere and just, you know, every week it was just a great season. The key for the championship last year was just everybody coming together as one and doing the job. In the last meetings, there was some days where maybe I would score less points and then Artem would score a couple of extra, Marcek would score a couple of extra, Beulah would score a few extra, Gleb would score a few extra. And then there would be another day where Marcek wouldn't perform and then the other boys would all make up for it. And then again, Artem wouldn't perform, but everybody else made up for it. So that was the key last year. W tamtym sezonie po prostu byliśmy najlepsi i wszystko nam się układało. No może nie od samego początku, ale jak już skoczyliśmy w ten rytm taki zwyciężania, to po prostu zwyciężaliśmy. Byliśmy świetni, byliśmy mocni, fajny klimat, super sezon. Oczywiście w sezonie 2022 chcieliśmy bronić tytułu i nawet jak okazało się, że nie będzie z nami Artioma w tym sezonie, to jakby
plan się nie zmienił. Uważaliśmy, że będzie nas stać na to, żeby bronić tytułu i z taką myślą startowaliśmy. Good luck, boys. Good luck. See you, boys. I want a motivation speech. The last time. Same on the last time? Yeah. Come on, boys. Worked hard in the winter. It's been a long winter. We've smashed it in the gym, and now it's time to smash it on the track. We worked too hard for this. Let's go. We got them against the ropes. Let's knock them out. Yeah! 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 1, 2, 3. Yeah! Chłopaki, poczekajcie. Now serious. Poczekajcie. That was perfect. That was perfect. So, prepare the next one. Boys, riders replacement. Now, so, as we plan it in the first one, it's Dan. It's Dan Gleb. Tajski, you will have race after race. You're welcome. And Magic. If anything wrong is going to happen, that's the plan. So, yeah, give your best, boys. Have fun and 9, 10. All right. Have fun, boys. Give your best and smash them. Ja myślałem, że Wrocław jest jednym z faworytów. Nie dałbym sobie ręki obciąć, że Wrocław zdobędzie drużynowe Mistrzostwo Polski, ale myślałem, że jest jednym z faworytów, bo pomyślałem sobie, no dobra, nie ma Łaguty, ale ten Janowski, Łofinden, Biuli, Czugunow, no, czwórkę z 8-9 punktów jako ta ZZ-ka mogą zdobyć, to powinno być wystarczające. W pierwszym meczu przede wszystkim wrażenie zrobiło na mnie to, że Betar Sparta zdawała się jako jedyna wykorzystać atut własnego toru, bo Wrocław był jedynym klubem, który miał mecz u siebie w pierwszej kolejce i go wygrał. Wszystkie pozostałe zespoły odniosły porażkę, co było zrozumiałe o tyle, że pogoda w kwietniu była jaka była, okazji do treningu przed sezonem było bardzo mało i do pojeżdżenia na własnym torze, a wrocławianom zdało się to kompletnie nie przeszkadzać. Odjechali znakomite spotkanie i wydawało się, że natchnieni złotem z sezonu 2021 pójdą na fali także w tym sezonie i brak Artioma Łaguty nie będzie aż takim osłabieniem, jak mogłoby się wydawać. No ale jak się okazało, były to miłe złego początku. Ja myślę, że nawet przy całym tym mądrym poukładaniu barw na palecie malarza, to jednak nawet ten wynik z Toruniem trochę zakłamywał rzeczywistość, bo no Wrocław sobie nie mógł pozwolić, każdy o tym doskonale wiedział, kto jest struktura klubu, czy oglądał to z perspektywy trybun, że jak braknie perfekcji w innych instrumentach, no to brak Łaguty jest na tyle wątpliwy, że muszą jechać wszyscy. A wiadomo, że w sporcie nie ma szans na to, żeby być regularnym i perfekcyjnym przez cały sezon. Czy to jest tenis, czy to jest speedway, czy motocross, bo musi być moment dołku. Mecz w Grudziądzu jeszcze moim zdaniem nie przyniósł większych sygnałów ostrzegawczych, bo analogicznie Sparta poniosła porażkę w Grudziądzu rok wcześniej. Wtedy faktem kontuzję odniósł Taj Łofinden, więc było im ciężej. Teraz Łofinden był cały i zdrowy, ale no to był pierwszy przegrany mecz na dosyć trudnym terytorium, które no jak widać historycznie niekoniecznie Sparcie leży. The beginning, so take it easy, boys. We are very strong. Yeah. We took some mistakes today, but Yeah. We still got, the room to improve, so Słuchajcie, ciągle możemy być mocniejsi, także tak jest, spokojnie, to jest początek, słuchajcie, ważne, że zdrowo, że cało. Więc po tym meczu jeszcze żadna ostrzegawcza lampka w głowie mi się nie zaświeciła. A kiedy się zaświeciła? Po meczu w Częstochowie. Wtedy to już było ewidentne, bo porażkę z Unią Leszno w trzeciej kolejce też jeszcze dało się wytłumaczyć. Wtedy co prawda Sparta była zdecydowanym faworytem tego meczu, no bo to już nie jest ta Unia Leszno co kilka lat temu, ale mimo wszystko Leszczynianom zawsze się na Olimpijskim jeździło dobrze. No, Piotr Baron z oczywistych przyczyn ma patent na ten tor i zna to miejsce, więc nawet ta druga porażka z rzędu, a pierwsza domowa, jeszcze nie skłaniała mnie do myślenia, że coś we Wrocławiu ewidentnie jest nie tak. Natomiast to, co zaprezentowali wrocławianie pod Jasną Górą, no już zdecydowanie
zdecydowanie spowodowało, że trzeba było się zastanowić nad tym, co idzie nie tak, bo coś ewidentnie idzie. Tam i dyspozycja Taja Findena i Gleba Czugunowa niestety pozostawiła wiele do życzenia i to był taki pierwszy sygnał, że jednak nie będzie tak różowo, jak się wydawało jeszcze po pierwszej kolejce. To już było widać, że Wrocław nie jest jakiś super mocny i że ma kłopoty i że to nie jest jakoś murowany faworyt do Mistrzostwa Polski, tylko że ja się niespecjalnie do tego przywiązywałem, no, szczególnie w momencie, w którym 6 drużyn awansowało do play-off. Wiedzieliśmy, że będzie trudno, ale też wierzyliśmy, że damy sobie radę. To nie był jeszcze moment, w którym trzeba załamywać ręce. Po prostu porażki motywują. Chyba że jest ich zbyt wiele. No i później myślę, że w dalszej części sezonu, gdy były momenty, że nie radziliśmy sobie najgorzej, bo potrafiliśmy wygrywać ciężkie mecze. Ale Wrocław triumfuje w tym meczu, wygrywając 46-44. Batalia była to niezwykła, dramaturgia niesamowita. To troszkę brakowało szczęścia i jakby zawodnicy w tej drużynie naszej mieli jakieś tam problemy sprzętowe, czy właśnie z szybkością, żeby to wszystko grało każdemu zawodnikowi w całej drużynie. Po prostu nie dopełnialiśmy się, moim zdaniem. Nasz mecz w Toruniu, gdzie decydowały się losy tego, kto z kim pojedzie. I tam no, żałuję, że nie udało nam się wygrać. Tuż po starcie na prowadzeniu Lambert szaleje, ale Kowalski teraz upada. Dudek, będzie wyścig przerwany. Ja powiem tak, Bartek doskonale zdawał sobie z tego, jaka jest sytuacja, czego potrzebujemy. Natomiast jak rozmawiałem z Bartkiem po prostu uznał, że to jest ten moment i tam się wszystko odbędzie bez kontaktu, bez upadku Patryka. Zresztą cała ta sytuacja była i jego wykluczenie kontrowersyjne, ale to zostawiamy. Bartek po prostu powiedział mi, że wyczuł moment i poczuł prędkość, poczuł moc, no, a ja też nie mogę mieć do zawodnika pretensji o jego ambicje. No, to jest sport, tutaj się jeździ po to, żeby wygrywać i jasne, no my po meczu żałowaliśmy wszyscy bardzo. Ale co, no karać zawodnika, mieć do niego pretensje za ambicje, za chęć wygrywania? To są takie dylematy. Trudno je zważyć tak naprawdę. Tu Kowalku! Bartuś! Czułem się szybszy od Patryka i mogłem trochę z tym atakiem poczekać. I może by się to skończyło i wyprzedzeniem, i bez wykluczenia. Może by się to skończyło tak, żebym dojechał na 3. pozycji, też by nie było źle, bo finalnie bym się cieszył z tego 1 punktu i tak samo mecz by był na naszą korzyść. Opady deszczu, siąpiące na razie opady, to nie jest ta hekatomba pogodowa, która dzieje się w Polsce. Plandeka zdała egzamin, 3 dni był przykryty tor przed meczem Letartu Sparty Wrocław, Zielona Energia Włókniarzem Częstochowa, więc liczymy na pewno na świetne żużlowe crescendo, które nam tutaj zaprezentują zawodnicy obu stron. Yeah, you know, it was tough with Częstochowa. I felt like before the meetings, I thought we had a really good chance, but you know, I think the weather might have played a little bit of a part. You know, we had some rain here, and then again in Częstochowa we had some rain, and the track was a little heavier, and maybe it just suited, you know, their team a little bit more. And yeah, I think ultimately probably that played a huge part. You know, maybe if it was different conditions, you know, I think the result might have been different, but that's just the way it goes. 3 punkty w ostatnim wyścigu dają meczowe zwycięstwo gościom z Częstochowy. Z dużym niepokojem, ale też w jakimś stopniu z nadziejami zerkamy w niebo i patrzymy na to, jak wygląda tor.
koniec końców i tak spotykamy się w warunkach równych dla obydwu drużyn. Nie możemy szukać usprawiedliwień w torze i w jakichś takich czynnikach zewnętrznych, na które nie mamy wpływu. No nie, po prostu tor był jaki był i powinniśmy sobie byli z tym poradzić. Mistrz Polski się żegna, mistrz Polski jest na kolanach. Odczuwamy ogromny niedosyt. Wiemy, że daliśmy ciała, mówiąc krótko, i musimy udowodnić wszystkim, że jesteśmy jedną z najlepszych drużyn w Polsce. Mogli osiągnąć więcej. Gorzów przecież też nie miał jakiejś super drużyny, znaczy porządną, a dojechali do srebrnego medalu. Także Wrocław mógł osiągnąć więcej, ale myślę, że to się dobrze składa prezesowi Rusko. Prezes Rusko mi kiedyś powiedział, wiesz co, lepiej jest gonić królika niż go mieć, bo jak go masz, no co z nim zrobisz? A jak gonisz, to masz cel. Teraz znowu Sparta Wrocław ma cel.